Dzień dobry Państwu. Wszemi wobec wita kapitan Lisowski, wzmocniony dzisiaj stuningowaną wersją Pawła Jeżowskiego, czyli Mateo Lech jest DB, kopułka numer 3 i jedziemy. My jedziemy. A ja jeszcze tylko przeproszę na chwilkę, bo ja bym chciał być wyżej, bo ja sobie tego nie zrobiłem, a Maciek jest taki wysoki. Jam ci też nie winien w tej sprawie. O, teraz będzie ładniej. Jest w ramach wstępu. Jest G i jedziemy. I moi drodzy, Paweł i trochę jeszcze było słychać, że chory i jeszcze wraca z wojaży do kraju, więc nie bardzo mógł osobiście się tym zająć i zapowiedziana w dniu wczorajszym przeze mnie na live'ie zmiana, czyli że top 10 wieści z Rosji poleci w dniu dzisiejszym, a dodatkowo poleci w zestawieniu nieco innym, ale duch Pawła unosi się nad nami cały czas i stuningowana wersja Pawła w osobie Mateusza będzie dawała radę. Tak jest. Ja chciałem się przywitać, powiedzieć, że się błyszczę, dlatego że mam w pokoju 34 stopnie, a niestety nie mam klimatyzacji, więc będzie jak będzie. Sprawdzam, czy ja się błyszczę. Nie, ty widocznie masz klimatyzację. Nie, mam zacienioną stronę mieszkania. A ja mam niestety tak, że akurat mi nagrzało. Ale jesteśmy w stanie sobie ze wszystkimi przeciwnościami losu poradzić. Nie ma problemu. Jak nie my, to kto? Jak nie my, to kto? I co? I jak to u was wygląda? Opowiedz mi, co ja mam robić, a ja to zrobię. No więc tak, w zastępstwie Pawła ten subiektywny przegląd sytuacyjny, jaki zrobiłeś, zaczniesz od punktu 10 i będziemy się przesuwać ku topowi zagadnienia, rozmawiając o widocznych i niewidocznych aspektach z tym związanych. Brzmi jak plan. To ja zaczynam. Numer 10. Elektronika drożeje. Ceny sprzętu gospodarstwa domowego i elektroniki w Federacji Rosyjskiej wzrosły o ponad 10% w lipcu, a nawet 1,5 raza w przypadku niektórych przedmiotów. Wynika ze czyli 150%? A tak, a czemu nie? No i bardzo dobrze. W Rosji wszystko musi być wielkie. Tak jest. Wynika to ze wzrostu dolara i euro, o czym będziemy mówili i mówiliśmy już wielokrotnie i jest to teraz taki temat na tapecie. Smartfony rosną już o 20%, drukarki, zmywarki, lodówki i pralki rosną z ceną tygodnia na tydzień. Jak dotąd dalszy wzrost cen ograniczony jest jedynie przez fakt, że na rynku nadal są towary zakupione po starym kursie. I tu mieliśmy historie takie, że na przykład kilka firm ściągało iPhony importem równoległym, ale jedna drugiej nie informowała, która ile ściąga. Więc wiesz, naściągały na zapas, magazyny są pełne, no i teraz będą sprzedawać, a przez to, że kupiły jakiś czas temu odrobinę taniej, no to w tym momencie wyjdą na swoje. Wzrost kursów walutowych najwyraźniej jest zjawiskiem długoterminowym, zgadzamy się, więc wzrost w nadchodzących miesiącach będzie kontynuowany, mówi prezes Telecom Daily Denis Kuskow. Najprawdopodobniej proces ten zostanie zaostrzony przez początek zakupu sprzętu na nowy rok szkolny. I co powiesz na ten temat? Słuchaj, w tym wszystkim jest jedna rzecz. Skoro w skali miesiąca tego typu rzeczy, i to jest wyraźnie napisane i podawane, to nie jest pierwsza tego typu podwyżka. Tylko w skali miesiąca 10%, a w niektórych 20%. Mediana więc między 10 a 150%, gdyby zrobić taki koszyk wzorcowy tego wszystkiego, to jaka będzie? Tak, ja myślę, że będzie odpowiedź na to pytanie w dalszej części tego zestawienia, gdyż przygotowałem też takie informacje, które do nas dobiegają. Natomiast fakt jest taki, że teraz dopiero Rosjanie zaczynają odczuwać. Zawsze ale wiesz, co się wiąże jednocześnie, przodu ci przerwałem, jest zalew i to nawet przebija się to do mainstreamu u nas, zalew informacji o tym, że w Rosji A, nie jest źle, B, wzrost gospodarczy 2% PKB i absolutnie, nawet dzisiaj miałem rozmowę z kolegą, który regularnie ogląda moje materiały i on mówi, ale wiesz, bo tu jest podane, że wcale nie jest w tej Rosji źle, że tu idzie dobrze, tu idzie dobrze, no to się kompletnie nie spina. A jeśli przyjąć, że właśnie teraz zaczyna wychodzić ten fakt, to jest czyste zestawienie faktów,
które nawet ichniejsze służby nie są w stanie pominąć, no bo przy tym zalewie informacji nie da się oszukać we wszystkim, tak? I nagle taki zalew, że jest dobrze, to kompletnie mi to wygląda na tylko i wyłącznie wojnę propagandową. Wiesz, jest takie przysłowie, mamusie oszukasz, tatusie oszukasz, państwa zachodnie oszukasz, ale ekonomii Rosji nie oszukasz. My jesteśmy na straży od samego początku. Ale wiesz, że nawet dostałem pytanie, czy ci twoi koledzy się nie mylą? Ja mówię, nie, stawiam obydwie ręce. No tak, tak. My teraz, wiesz, mamy taki okres miły dla nas ze względu na to, że wszyscy przy barierze 100 rubli nagle się obudzili. Oni mieli rację, oni mówili, że to tak będzie. Miała być dewaluacja. Od października o tym mówiliśmy. Miała być inflacja. Było wtedy, pamiętasz, rubel po 50 czy 60 rubli do dolara, jesteśmy silni, jaka inflacja, nas to nie dotyka. Myśmy mówili spokojnie, między czynnikami makroekonomicznymi, a takimi, które odczuje przeciętny Rosjanin, to mija kilka miesięcy. Tak. Ale jeżeli makro idzie tak, to te mikro nie pójdzie inaczej. Nie ma innej opcji. Więc my teraz możemy zrobić tak, i najbliższe 2-3 miesiące i tylko tak odhaczać. A nie mówiliśmy. Wczoraj była informacja o tym, że na Krymie zaczyna brakować paliwa. Przecież tak, wy nawet na wspólnych programach opowiadaliście o tym, więc a nie mówiliśmy. No. Co mamy powiedzieć? Tak. Inne, mniej standardowe dla wielu, mniej ortodoksyjne podejście do pewnych rzeczy w naszym przypadku się sprawdziło, ale żeby było najśmieszniejsze, trzymamy się głównych prawideł ekonomii, mikro i makroekonomii. Nie odbiegamy w tym wszystkim od niczego, tylko pozwalamy sobie na to patrzeć w racjonalniejszy sposób. Albo po prostu mówić, co myślimy, a nie dopasowywać emisję tego, co leci, do bieżących potrzeb zamawiającego. Wiesz co, Maciek, to nawet chyba nie chodzi o to, bo część ludzi, którzy to powtarza, oni wyciągają dobre wnioski. Te korelacje wyciągają dobre, tylko zaczytują dane bezpośrednio z Rossstatu. No i wtedy to się, trzeba umieć wiesz, filtrować. Tak, to trzeba umieć filtrować. Ja nawet dzisiaj na porannym cepie opowiadałem, jak Rosstat podał dane, że szykuje się wzrost gospodarczy i wiesz, gdzie największe wzrosty były? W handlu detalicznym, w budownictwie, w rolnictwie, czyli wszędzie tam, gdzie wystrzeliły ceny. I oni podają informację, że na przykład ogólny obrót to było, nie wiem, rzućmy 50 miliardów rubli. W zeszłym roku było 48, odejmą sobie te 3% inflacji, no i wychodzi wzrost, nie? Ale jak z tych trzech zmienisz na taką bardziej realną, nie wiem, 30 czy 60, no to już nie masz tego wzrostu, wiesz, to ci się wszystko rozsypuje i wystarczy jeden drobny element, żeby te informacje wyglądały zupełnie inaczej. Ale ktoś, kto się zna na ekonomii i weźmie te dane, uzna je za prawdziwe, no to wyciągnie wnioski takie, jak często są powtarzane. No ale jeżeli nie siedzisz codziennie po kilka godzin w tej całej ruskiej, wiesz, sferze informacyjnej, nie śledzisz tej prasy, nie śledzisz tych raportów z Ministerstwa Finansów, nie śledzisz raportów ze zwykłej ceny ogórka przez kilka miesięcy, to ciężko jest to później, wiesz, zrozumieć, po prostu bierzesz dane, jakie ci podają, a podają je później, już Paweł, dobrze, no. Dobra, to jest komplement. To jest komplement. Ale wiesz, że trzeba będzie was za jakiś czas objąć egzorcyzmami, żebyście nie zaczęli zamawiać przez sen kawior i szampansko. Tak. Dobra, no to myślę, że ten temat mamy odhaczony. Na miejscu 9 wypisałem: oficjalna dziura budżetowa wciąż pomimo wszelkich zabiegów jest okazała. Ministerstwo Finansów informuje, że wielkość dochodów budżetowych na 7 miesięcy 2023 roku wyniosła 14,5 biliona rubli, czyli o 8% mniej rok do roku. Przychody z ropy i gazu wyniosły 4,193 biliona rubli i spadły o 41% rok do roku.
I tu Bardzo zrobił małą przerwę od razu. No okej, to ja wezmę oddech. No bo zastanówmy się, skoro podstawowa branża generująca dochody budżetowe, czyli wydobycie ropy i gazu ziemnego oraz sprzedaż tejże, które dawały ponad 50% dochodów budżetowych w standardowym budżecie rosyjskim przed wojną, spadły o 41%. No to by znaczyło, że te inne branże powinny po prostu wręcz wybuchnąć w Rosji, żeby nadrobić ten strumień pieniądza. Co jest przy braku siły roboczej w odpowiedniej liczbie, bo jest deficyt siły roboczej, przy tej inflacji, jaka jest realna, przy braku dewiz i dostępu do technologii, prawdopodobieństwo, że to jest prawda, jest praktycznie rzecz biorąc równe zeru. No i co? No, kurde, albo ja chodziłem do jakiejś innej szkoły, albo słowo, że matematyki nie oszukasz, no kurde, się nie sprawdza, tak? Ale tu już wchodzimy w statystykę, a statystykę możesz, wiesz, naginać. Ale to i tak im się poprawiło, bo wiesz, 41% spadek rok do roku, a było już w pewnym momencie 51, 47, więc teraz i tak nadrabiają tym, że paliwa odrobinę, wiesz, wzrosły. Więc tu mamy odrobinę nadrobienia, aczkolwiek tam też jest taki pewien niuans i nie pamiętam, czy go wpisałem tu, czy nagrywałem go dzisiaj na cepie. Bo szczerze mówiąc, już mi się oba materiały mylą, co gdzie napisałem. Jeżeli nie będzie tu, to zapraszam na dzisiejszego cepa. Tu będziecie mieli pełen obraz informacji. No i teraz kontynuuję. Bardzo dobre wyniki osiągnęły dochody spoza wydobycia ropy i gazu i wyniosły 10,3 biliona rubli i wzrosły o 20%. No i tu jest te 20%, te wystrzelone, które chciałeś uzyskać, to proszę masz. I złośliwcy, czyli my, zauważą, że poziom wzrostu tych dochodów wiąże się w dużej mierze z ponad 20% wzrostem dochodów VAT, dokładnie 20,5% i 30% inflacją. Ale pewnie się nie znamy i wyciągamy takie wnioski zupełnie bez kontekstu. I właśnie metropolita jakiś tam, kurde, moskiewski Cyryl czy inny was ogłasza, kurde, ekskomuniką za takie rzeczy. Ale to chyba byśmy musieli należeć do tego kościoła, żeby nam Nieważne, oni mogą wszystko. Tak, oni mogą wszystko. Nie, no jesteśmy po prostu złośliwi i nie znamy się, więc opowiadamy takie bzdurki. Można nas nie słuchać w takim bądź razie. No bo jeżeli cena czegoś o 50% rośnie nagle, tak? No niech będzie 30, wiesz, tak 30. Bezpiecznie. Ale to 30% więcej VAT-u musi wpłynąć do budżetu z tego tytułu. Dobrze kombinujesz. To się inaczej nie da. Tak? No nie da się, nie? Przecież u nas też była taka sytuacja, że jak mieliśmy inflację, tak wystrzeliła, to nagle dziura budżetowa nam zaczęła spadać. Pamiętasz? No, więc wiesz, no to niestety tak wygląda, że im droższe są produkty, tym dla budżetu lepiej. I tu w Rosji też dla budżetu, dla ratowania budżetu jest to troszeczkę oddechu, ale na to składają się obywatele. Więc albo wajcha jedzie w jedną, albo w drugą. Albo mamy coraz większą dziurę budżetową, albo po prostu coraz uboższe społeczeństwo. Nie da się w inną stronę, jeżeli dochody ci spadają. Władza Rosji na pewno się mocno przejmuje sytuacją swojego społeczeństwa w tej kwestii. No okej, to niech się nie przejmuje. My tym bardziej się nie będziemy przejmować, bo to społeczeństwo sobie tą władzę wybiera i to w ich interesie jest, żeby sobie wybrali porządną. Deficyt budżetu federalnego w okresie styczeń-lipiec wyniósł 2,8 biliona rubli, czyli niecałe 30 miliardów dolarów. I tutaj mamy ten spadek, czyli wiesz, przechodzimy na przerzucenie odpowiedzialności. Pierwsze miesiące tego roku, gdzie to w lutym już było 25 miliardów, to nie chce mi się wierzyć w to, że udało się to w takim stopniu powstrzymać i jest teraz tylko 30. Dla mnie to pachnie czystą, kreatywną księgowością. Wiesz, no to ja mogę tylko przypomnieć sytuację z czerwca, gdzie Ministerstwo Finansów zanotowało niewytłumaczoną nadwyżkę 800 miliardów rubli, a planowany
według projektu budżet miał zapisany deficyt w wysokości 2,9 biliona rubli, czyli ta dziura była większa w czerwcu. Tak. I nagle w ciągu jednej nocy, tak, 800 miliardów rubli się znalazło. Nie wiem, ktoś otworzył szafę i mówi, kurde, patrzcie, pełna rubli. Ty, ale wiesz, co mi to przypomina? Ktoś mi wrzucił ostatnio, tylko jak poprosiłem o link, to już było gorzej, ale wrzucił mi, że ten fundusz dobrobytu ichniejszy w chwili obecnej zawiera gotówkowo tylko 30 miliardów dolarów. I ja nie wiem, ile on zawiera, bo tak naprawdę nikt nie wie, ale, No te 30 miliardów to też może być nadwyrost, bo tak naprawdę nie wiadomo. Nie wiadomo, ale no, tam było chyba coś koło 260 wartości, ale ono było w różnych rzeczach, tak? W różnych asetach. To się zmieniało, nie? To oni później wymieniali to w ciągu tego 1,5 roku, ale ile to wynosi teraz? Chyba już się nie dowiemy. Chyba się już tego nie dowiemy, ale... Tak coś czuję. Natomiast... Ale gdzieś skądś taka wrzutka się u mnie w komentarzach pojawiła. Tak, ale skoro wiesz, jeżeli mamy te osłabienie rubla tak intensywne, no to brakuje pieniędzy na interwencję, nie? Więc... A jeszcze o jednej rzeczy tutaj można wspomnieć, że te dochody z VAT-u i tak dalej, super, hiper, tylko że one są ze względu na zmiany, jakie w sposobie pobierania podatków wprowadziła ostatnio Rosja, bezwzględne. Czyli te pieniążki na przykład jeszcze skumulowane leżą na koncie firmy, ale ma możliwość samodzielnie sięgnąć po nie administracja skarbowa i od razu je ściągnąć, nie pozwalając na to, żeby one były używane do obrotu w firmie, aby zmniejszyć de facto realny wymiar obciążenia tym podatkiem. No bo sobie państwo, uważając, że potrzebuje na już, weźmie już. Tak. A że to ci wywali biznes? To jest jeszcze jeden fajny temat odnośnie wywalenia biznesu, bo to, że ci zabierają z góry, to ci wywala biznes i ogranicza inwestycje, ale sam kraj Rosja też sobie ogranicza inwestycje, bo 37,5% w tym momencie budżetu jest przeznaczane na działania wojenne, więc nie ma inwestycji w infrastrukturę, w edukację, wiesz, to jest wszędzie cięte, gdzie się da. I ale firmy prywatne nie mogą... budżet. Tak. To jest jeszcze ukryte, nie? No ale to, wiesz, no, nie możemy rzucać z czapy, że tam mamy 50 czy 60%, nie. No bo nie możemy. Musimy się trzymać tego, co nam podają, ewentualnie mówić o tych niuansach, które się tam pojawiają. Więc tak, przed kurtyną widzimy 37,5%. Za kurtyną możemy przypuszczać, że jest jeszcze, no ja myślę, że 25% tej wartości może być. A potem są jeszcze rzeczy powiązane. No bo załóżmy, że... Ale to już byś chyba za bardzo, bo to już by było ponad 50, to już... Nie, 25% z tej kwoty, z 36. Okej, ja myślałem, że z całego budżetu. Nie, to jest jeszcze 6 w tych granicach, tak? No. Bo pamiętajmy, u nich to jest porozrzucane w różnych miejscach. Ministerstwo Energetyki coś w tym wszystkim ma, no bo elektrownie jądrowe, produkcja paliwa i materiałów rozszczepialnych na potrzeby armii. A odszkodowania po ofiarach są z odszkodowania innego. Po ofiarach. Dalej system ochrony granic, który też pewne rzeczy oparte były jednak na funkcjonowaniu wojsk wewnętrznych, które musiały pójść Rosgwardia gdzie indziej i tak dalej. Są braki. Zatykane jest to trochę działaniami dalekowschodnich jednostek wojskowych. Jest z tym problem. Więc tu parę procent się jeszcze mieli w okolicach tego wszystkiego. A nawet sam system gułagów w tym momencie też jest dojony z pieniędzy, są przekazywane gdzie indziej, no bo jak jest mniej więźniów, no 30 000, prawda, honorowo oddało krew w całości za Prigorzyna, no to też są jakieś zmiany w tym wszystkim. Ale tak, krew się nie nadawała do niczego innego bardzo często, bo oni byli często schorowani, wiesz o tym, nie? Że to... AIDS-a roznosili. No między innymi, nie? Ale wracając do tego, o czym mówimy, kurczę, ja miałem jakąś myśl, ale teraz ją straciłem. Może lecimy dalej. Że związany z tym eksport, co do zasady, za pierwsze półrocze jest mniejszy o około 50% niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Tak, no bo jeżeli nie eksportują paliw w takiej ilości, bo się załamał rynek na przykład gazu, no to jest bardzo ciężko, żeby ten eksport zarabiał. A teraz przypominam, jeżeli rubel jest słaby,
no to jedynym takim pozytywnym aspektem tego bodźcem jest eksport, bo oni wtedy dostaną więcej rubelków za tę ropę i gaz, którą wyślą. A tam mamy... Jak szybko ich użyją na swoim rynku, to dzięki temu zarobią, zanim rubel znowu przed kolejnym rozliczeniem straci na wartości. Tak, a w tej kwestii mamy spadek o 50%. Więc nawet tu piach w oczy rosyjskiej maszynie. Więc bardzo Selawi? Tak. Dalej idziemy. Numerek 7. Zgodnie z przewidywaniami władze szykują się na wprowadzenie regulowanych cen żywności w Rosji. I tu taka ciekawostka. Ministerstwo Przemysłu i Handlu postawiło handlowe sieci w stan gotowości na ewentualne nagłe wzrosty cen spowodowane osłabieniem rubla. Taka instrukcja padła podczas spotkania z przedstawicielami handlu detalicznego, które miało na celu zrozumienie prognoz i oczekiwań sieci w obliczu trudnej sytuacji gospodarczej. Jedno ze źródeł podkreśla, że wzrost cen towarów kluczowych dla społeczeństwa jest możliwy już we wrześniu w związku z osłabieniem rubla. I to jest bardzo ważna informacja. To, co obserwujemy teraz, to jest tylko przygrywka. Tak naprawdę oni zaczynają się obawiać jesieni, gdyż te ceny, które teraz rosną, to tym się nie przejmowali miesiąc czy 2 miesiące temu, wręcz bagatelizowali sytuację. Natomiast tu obawiają się już września. Ale to mi się rodzi dodatkowe pytanie. Wrzesień to jest okres, kiedy właśnie są wyniki ze żniw. Za chwilę będzie wydobywana kartoszka i kapusta. I skoro oni się teraz tego boją, że od września, października będzie taka zwyżka cen, to jak to się ma do prognoz zbiorów? A słyszałeś o ryżu? Że zakazali wywozu. Zakazali eksportu ryżu. Tak, ale też Indie zakazały. Tak, z wyjątkiem basmati, Chiny również. Bo Chinach... na rynku cena ryżu skoczyła o 50% od zeszłego roku, bo mamy bardzo słabe zbiory w tym roku. I tak, nie wiedziałem, czy wiesz. Tak, rozmawiałem o tym z kolegami a propos traderów. Wzięli to też pod uwagę, bo w tym momencie na przykład w Chinach te powodzie akurat zmyły 3 prowincje żyjące głównie z rolnictwa i produkcji ryżu, więc tam nie będzie dobrze w tej kwestii. W jednych prowincjach w Chinach na przykład była powódź, a gdzie indziej, na przykład w Indiach, była katastrofalna susza. I teraz sobie wyobraź sytuację. Ryż jest jednym z tańszych pożywień na świecie, tak. Nie? Rośnie na rynkach zagranicznych o 50%. W tym samym czasie rubel osłabia ci się o 50%. Wyobraź sobie ceny ryżu w kraju. Jeżeli, bo Rosja też produkuje coś ryżu, ale jeżeli zabraknie zbiorów tegorocznych, no to ona ten ryż będzie musiała importować. A jeżeli go będzie importowała, no to przebitka w stosunku do zeszłego roku będzie kosmiczna. Tak. To taka informacja. A jednocześnie ich zboża, te tradycyjne, pszenica chociażby, no okazuje się, że sami mówili o tym, że do Afryki sprzedają te o gorszych parametrach, ale i tak to lepsze, no, parametry fitosanitarne trafiające tego zboża na rynki azjatyckie też budzą kontrowersje u klientów. Więc prosta wymiana zboże na ryż też nie będzie zbyt opłacalna dla Rosjan. No tak, dokładnie. Jest jeszcze jedna bardzo ważna informacja odnośnie tego punktu. Ministerstwo Rolnictwa jest otwarte na ewentualną regulację cen w tym kontekście. Wcześniej ogłoszono, że regionalne i federalne sieci handlowe podejmą dobrowolne ograniczenia marż na towary społecznie ważne. Wsparcie dla takiego podejścia pozwala utrzymać korzystne połączenie kosztów i jakości towarów na rynku konsumenckim. Ostatnie zdanie jest oczywiście zaczerpnięte z rosyjskiej prasy, która jest prorządowa. Ja teraz zadam proste pytanie. Czy Rosja ma państwowe sieci handlowe? Chyba nie. Wszystko jest. Coś tam jest, wiesz. No jednak ułamek, tak? Może tak uspołecznione, takie nazwijmy jeszcze, nie? Cała reszta to są prywatne sieci handlowe, które żyją pod warunkiem, że mają zysk z tego, co robią, tak?
Tak. Więc albo będzie pojawił się jakiś mechanizm rekompensaty dla nich za to, że ceny nie będą nadążać za poziomem inflacji i cenami zakupowymi towaru, albo będą musieli dokładać do tego interesu. Wiesz co, mnie się wydaje, że będzie coś takiego. Będzie koszyk takich niezbędnych produktów. Nie wiem, lek, coś tam, wiesz. Takie Koszyk podstawowe must be. Tak. Natomiast dezodorant, mydło, kurczak, nie wiem, jakaś kiełbasa, już nie będą w tym koszyku. Tu cena zostanie w miarę zamrożona, no ale tak jak mówisz, te firmy muszą zarabiać. No to jeżeli tu ta marża będzie zamrożona, no to gdzieś nie będzie zamrożona i trzeba będzie sobie to odbić. Tak mi się wydaje, że gdzieś to musi się zbilansować, bo przecież nikt do interesu nie dołoży. Ja coś czuję, że Moskwa może zrobić jeszcze inaczej. Przypuszczam, że system opodatkowania, zwłaszcza na przykład podatek od powierzchni handlowych, nieruchomości i tak dalej, jest odprowadzany do lokalnych władz. Więc coś czuję, że Rosja powie, że możecie wspomóc te sieci handlowe, obniżając podatki lokalne na waszą rzecz, co znowu się odbije jeszcze gorzej na lokalnych budżetach tychże, prawda? Tam te lokalne budżety to już naprawdę są... Ta gałąź nie wytrzyma. Ta gałąź nie wytrzyma. Jest taki obrazek, jak takie dwa koty coś oglądają, jakiś taki wykres i jeden się obraca do drugiego i mówi: Andrzej, to wiesz... Musi pierdolić. Tak, więc tu na takiej zasadzie tak, ten mem by był jak najbardziej wskazany. Natomiast nie wiem, czy pamiętasz, ja jeszcze dawno temu, z pół roku temu, gdy byłem u ciebie na takim solowym nagraniu, mówiłem, że przygotowuję się do tematu kartek, takich elektronicznych. I ja nie jestem, wiesz, jasnowidzem, ale coś czuję, że to może nadejść, naprawdę, nie? Że to system był kuponowy. Tak, że to był tylko test, sieci ogłaszały już wtedy, że będą w stanie zrobić, że to ma być taki nowoczesny system, że na telefonie. No, myślę, że zbliżamy się w tym kierunku i że na jesieni będziemy obserwować takie zdarzenia. Czyli będzie system prawdopodobnie może się pojawić w Rosji system reglamentacyjny, a jeżeli on będzie elektroniczny, no to używanie będą mieli rosyjscy hakerzy. A trochę ich jest i źli też nie są. No właśnie. Przechodzimy do punktu 6. I tu dałem to nisko, bo to już jest grzane we wszystkich wiadomościach od prawa do lewa. I przewija się na pasku u nas. Tak. Rubel kosztuje obecnie 1 centa, a nawet mniej. I myślę, że warto o tym wspomnieć. Tuż przed nagraniem dolar sięgnął 101 rubli, a nawet odrobinę przebił. Ale ja się nie będę nad tym wydarzeniem bardziej rozwijać, gdyż wydaje mi się, że opowiedzieliśmy już to wszystko, co się dzieje w tej kwestii, te wszystkie aspekty i te wszystkie niuanse. Paweł napisał na live'ie, ja napisałem artykuł, do którego zaraz dojdziemy w omówieniach, co się z tym wiąże. Natomiast jeżeli ktoś nie śledził codziennie i ogląda tylko u ciebie, no to tak, witajmy w świecie 1 rubel 1 cent, a będzie tylko gorzej. I nie zapowiada się na razie, żeby mogło być lepiej, dopóki trwa ta wojna i działają sankcje. Tak jest, dokładnie. Kolejny punkt 5. Wolumen gotówki w obiegu w Rosji wzrósł prawie 4-krotnie rok do roku. Popyt na gotówkę doprowadził do odpływu pieniędzy z rosyjskich banków w wysokości 0,4 biliona rubli w samym lipcu. Większość rubli w rękach Rosjan w pierwszej połowie roku po raz pierwszy w historii przekroczyła 16 bilionów rubli, czyli około 158 miliardów dolarów. Poinformowała o tym agencja RIA Novosti w odniesieniu do danych Banku Rosji. Wzrost ilości rubli gotówkowych wśród ludności zwiększa ryzyko inflacji. Niemniej najważniejszym czynnikiem jest wzrost gotówki w rękach państwa. W lipcu Bank Rosji podniósł główną stopę procentową po raz pierwszy od września ubiegłego roku do 8,5%. Wiceprezes Banku Centralnego Aleksiej Zabotkin
przyznał, że kluczowa stopa procentowa może zostać podniesiona na najbliższym posiedzeniu Rady Dyrektorów 15 września. Zakres podwyżki przewidywany między 9,3 a powyżej 10%. I tu informacja dla ludzi, którzy mają kredyty u nas. Ile teraz jest u nas? 6,75? Coś koło 7%. Tak, coś koło 7%. Pamiętacie, jak wzrosło o te 2 czy 3% tak nagle i jak przełożyło się to na wasze raty? A teraz wyobraźcie sobie, bo ja sobie sprawdziłem, 3 lata temu w Rosji stopa procentowa ta główna to było 4,75. Więc jeżeli ktoś... To jeśli u nich było wtedy 4,75, to realna inflacja u nich wtedy była pewnie koło 6, jak nic. A teraz spadła. Czego nie rozumiesz? Czego nie rozumiesz? To jest Rosja. Więc... Ich nicht verstehe. A to był cytat z CK Dezerterów, powinno być ich verstehe nicht. Tak, więc ta sytuacja jest ważna do odnotowania ze względu na to, że jeżeli mamy dużo papierowego pieniądza, on parzy w obiegu, on parzy i ludzie chcą się go jak najszybciej pozbywać, zwłaszcza, że oni widzą, co się dzieje z inflacją. I taka sytuacja, że tego pieniądza jest bardzo dużo w obiegu, no to jest też czynnik proinflacyjny. Więc wszystko nam się składa Pamiętajmy jeszcze jednej rzeczy. Skoro banki rosyjskie mają problemy, to ludzie wolą trzymać w skarpecie, bo nie wiadomo, czy się uda wypłacić z banku, niezależnie od tego, jaka waluta by to była, ale czy się uda wypłacić. Tak, no a i masz niektóre jeszcze... banki ograniczyły do 1000 rubli jedną operację, tak? No to... Chyba nie. 1000 rubli to jest bardzo malutko pieniędzy. Tak, no ale takich operacji typu przelew 1000, bankomat 1000, coś tam jeszcze 1000, razem ci się zbierze kilka tysięcy w ciągu doby, no ale kurde, jest to problem. To ja szczerze mówiąc nie słyszałem tej informacji, ale jest ważna informacja. Rok do roku 4-krotny wzrost. 4-krotny w obiegu. Zaufanie do banków na pysk. Tak, no i tu też jest ważne, żeby powiedzieć, jak banki działają. Bank, jeżeli ma jakąś tam wycenę, to nie oznacza, że on tych pieniędzy ma w gotówce tyle. On ma ich tam 10, ma mieć 15, pokrycie 20. W pewnym poziomie wymaganym przez prawo. Tak, jeżeli wyciągają ludzie te pieniądze, to sytuacja banków jest też, robi się bardzo niestabilna, nie? Ich generalnie samo posiadanie gotówki też kosztuje. Zaciąganie, pobieranie gotówki z banku centralnego też ich kosztuje. Tak. No wiadomo, do druk pieniądza w Rosji tam drukarki aż do czerwoności, jak nie do białości rozgrzane są. No ale to nie wróży dobrze. Znaczy w sensie ich problem. No w sensie, ale widzimy, że te kostki się składają, nie? Że tu wszystko do siebie pasuje. Niby, zobacz, jest przekaz, hurra, jest dobrze. No i gdzie mamy od tego dobrze jakieś dobre odniesienia? Wiesz, że to składasz jedno z drugim, mówisz, o, to się składa. A u nas ja mogę tak po punkcie lecieć i wiesz, i rzucamy codziennie po 5-6 punktów, tygodniowo 30 i nam się to skleja. Nie wiem, jak im się to skleja. I ciągle tam, gdzie oni się śmiali z Europy, jaki to mają problem, gdzie podnoszono wtedy stopy procentowe, to w chwili obecnej jest kierunek odwrotny. Stopy procentowe w Europie Zachodniej, łącznie z nami, spadają, podczas gdy w Rosji wbrew wszystkiemu idą w drugą stronę. Sukces. Wszystko rośnie. No to stopy też rosną. I teraz tak, punkt 4 i on jest powiązany bezpośrednio z tymi 2 poprzednimi. Nadchodzi pokolenie bankrutów i to jest aktualizacja. W związku z ostatnimi 2 punktami nawiązuję do mojego artykułu na Ekonomii Rosji. Pokolenie bankrutów 2. Część pierwsza była napisana dokładnie miesiąc temu, miesiąc i 2 dni temu chyba. Potem wydarzyło się jeszcze wiele rzeczy. Przede wszystkim wystrzeliła inflacja taka już odczuwalna. Na wykresie Uniwersytetu Hopkinsa, i ja mam ten wykres, jak dasz mi chwilkę, to ja ci go wrzucę, bo ja sobie go przygotowałem, proszę bardzo, i będę kontynuował.
Na wykresie Uniwersytetu Hopkinsa widać, że te ceny załamują się na początku maj, na początku maja. Mamy osłabienie rubla, co utrudnia import rzeczy z zagranicy. Mamy stopy procentowe, które rosną i rosnąć będą, bo inflację w jakiś sposób trzeba dusić. No i mamy dłużników i mamy nowe dane. Tym razem chodzi o chwilówki, które są oprocentowane na 365% rocznie. I teraz ja sobie tylko wyłączę ten wykres, żeby było mnie widać. Wiecie, to jest odpowiednik naszych chwilówek, takie parabanki. Często związane z rosyjską mafią, jeśli chodzi o stronę windykacyjną. Tak, bo to są firmy, które mają i pożyczkę, i windykację w jednym. Takich kredytów, takich ludzi zadłużonych w tych parabankach jest 7 milionów obecnie. Czyli teoretycznie 5% obywateli. Tak, a z tych 5%, 50 prawie procent, 47 dokładnie, nie spłaca tych kredytów. To jest ponad 3 miliony ludzi. I tak jak wspomniałeś wcześniej, takie parabanki są instytucjami pożyczkowo-windykacyjnymi. One mają swoje sposoby, aby ściągać takie zadłużenia i to są takie dosyć brutalne najprawdopodobniej sposoby. Co więcej, jakiś czas temu wprowadzono nowe przepisy ułatwiające im ściągalność. Na przykład windykator może używać pseudonimu legalnie, nie musi się legitymować. I wyobraźcie sobie pracujących jako windykatorów byłych żołnierzy specjalnej operacji wojskowej, którzy mogą robić to tak naprawdę pod przykrywką. Wyobrażasz sobie, wiesz, taki człowiek, on się będzie idealnie nadawał do ściągania długów, on będzie, wiesz, w swoim żywiole. A jeszcze jakiś taki z planowanym odznaczeniem za sumienną służbę, co ja skwitowałem jako służbę bez sumienia, to taki ktoś się zjawi, u drzwi stanie ci załoga G i co ty na to, obywatelu Rosji? Tak i jest ważna rzecz, bo te 3 miliony to może nie brzmi jakoś o wow, ale to są rodziny. To są całe rodziny, że jest zadłużone na przykład mąż, żona, ale do tego dochodzi właśnie ta druga połówka i dzieci i to jest cały dom, który będzie tym obciążony, więc to mówimy taką o około liczbę... 10% obywateli, mieszkańców Rosji. Tak, ale to nie wszystko, bo dochodzą kwestie stóp procentowych i kredytów hipotecznych. I w tym artykule na stronie ja porobiłem tam wyliczenia, ile jest średnia krajowa, jakie mieszkanie można kupić, ile wynosiła rata przy 4,75, ile będzie wynosiła przy 10. Mamy taką informację, że już wcześniej, w pierwszej połowie roku, mieliśmy prawie 200 000 ogłoszonych bankructw w tym tylko roku. Do końca roku będzie to ponad 300 000, ale to wszystko było według wyliczeń na niższych stopach procentowych, więc nadchodzące miesiące będą, jak widzimy, jak rubel się osłabia i jak inflacja rośnie, bank centralny będzie musiał podnosić stopy procentowe i będzie gotował tych ludzi. I wcześniej to już było kilka milionów, tam o ile dobrze pamiętam, było 12 milionów chyba kredytów, 7 takich mocno zagrożonych. No i to też trzeba sobie pomnożyć razy całe rodziny, bo to nie są najczęściej pojedyncze osoby, więc tak, szykuje się pokolenie bankrutów w Rosji na większą, mniejszą skalę, ale będą to na pewno miliony ludzi. To nie będą setki tysięcy, tylko będą to miliony. Bo ja zaryzykuję w tym jeszcze jedną rzecz. To jest taki generator chętnych do służby wojskowej dla armii rosyjskiej. Tak. Bo z tego wszystkiego, jeśli wyzbierać mężczyzn w wieku poborowym jako takim, albo raczej w wieku, który pasuje do założeń mobilizacyjnych, bo to jest szersze niż poborowy, no to w tym momencie będą w stanie przymuszać w sposób administracyjny do tego, żeby oni zasilali szeregi armii rosyjskiej. No, czy to może mieć destrukcyjny wpływ na rosyjską gospodarkę? Według mnie tak. Słuchaj, destrukcyjną już ma. Mówiliście wcześniej o informacjach, że 600 000 ludzi brakuje w przemyśle wytwórczym.
Ja dzisiaj na porannym cepie dorzuciłem jeszcze 300 000 w budowlance. Zupełnie osobna branża. A są braki w informatyce, są braki w rolnictwie. Kolejne fale tylko pogłębią ten proces. To już mówimy w tym momencie o 1 milionie. Na kolejna fala, no to przecież będzie jeszcze gorzej. Nie? A jak ci brakuje 1 miliona ludzi, to tak średnio. Ale ten 1 milion to nie rozkłada się tak sympatycznie na całą wielką powierzchnię Rosji. To są głównie średnie i duże ośrodki miejskie, tak. a nie Głubinka. I jeszcze jedna rzecz. Gdzie jak gdzie. Nie chcę nikogo obrażać, ale każdy, kto pracował kiedyś w branży budowlanej, wie, że niestety alkohol jest tam problemem. A w Rosji ten alkohol w budowlance to jest problem do kwadratu. Więc to oznacza, że ta patologia, jeżeli zostanie zassana przez armię, bynajmniej nie ulegnie spowolnieniu, bo w to nie wierzę, uważam raczej, że łatwiej się równa do patologii w tej sytuacji. I czy rosyjska armia będzie miała z tego pożytek? No oczywiście, w rozprężaniu się. A ja ci podrzucę jeszcze jeden ciekawy news. To nie alkohol jest największym problemem. Wiesz jaki będzie? Używki inne? Nie, kraj pochodzenia. Wiesz dlaczego są takie duże braki w budowlance? No bo to byli to 5 milionów przyjezdnych? Między innymi, tak. I dzisiaj przed porannym wydaniem CEPA ja sobie sprawdziłem średnie dochody w przeliczeniu na dolary Kazachstanu i Kirgistanu. Przy obecnym kursie Kazachowie zarabiają więcej, a w Kirgistanie 50 do 100 dolarów miesięcznie mniej. Ale to już jest za mała kwota, żeby chętnie przyjechać do Rosji. Czyli został im Tadżykistan. No, tam nie sprawdzałem tak daleko, nie, ale być może to się już też tak troszeczkę niweluje. To są też czynniki osłabienia rubla, o których mało się mówi. Ale my na kolacji czwartkowej z pół roku temu ten temat poruszaliśmy. Tak. I do tego dorzućmy, pamiętajmy, jeżeli jesteś obywatelem krajów, które powstały z rozpadu ZSRR, wcale nie jest powiedziane, że w dziwny sposób nie zostanie ci wręczony paszport rosyjski, skoro rosyjski znasz, a to już jest co? No jak welcome to Red Army. Tak. Więc tam dochodzi też ryzyko, nie? Spadają ci dochody, a rośnie ryzyko przyjazdu do Rosji. Więc możesz się skusić tylko i wyłącznie, jeżeli naprawdę potrzebujesz pracy. Natomiast Chiny czy kraje arabskie też potrzebują pracowników. Nawet Polska potrzebuje pracowników. Więc... I stawki są bardziej konkurencyjne. I spokojniej. Więc wiesz, to konkurencja, wiesz, wolny rynek pracownika w tym momencie na świecie. Warto może przejechać kilka tysięcy kilometrów dalej, ale mieć spokojną głowę i paręnaście czy paręset dolarów więcej. Nie? W skali miesiąca. W skali miesiąca. Dobrze, to jedźmy dalej. Podpunkt 3. Jak działa bank centralny? Ano jako tako zdarzają się pomyłki. Oczywiście słowo pomyłki należy brać w cudzysłów w tym wypadku. Saldo rachunku bieżącego bilansu płatniczego w Rosji w czerwcu nie było ujemne. Mówiliśmy, że było. Rosja z kraju eksportera, według nas, wtedy zmieniła się w kraj importera i to bardzo ważne, gdyż kraje o słabym rozwoju własnej gospodarki, żyjące głównie z eksportu, muszą po prostu tak żyć, że eksportują, no bo nie mają za bardzo co robić innego. W sytuacji zmiany wajchy z eksportera na importera, nagle zaczyna się wszystko walić w obliczeniach i w bilansach budżetowych. Poniekąd pośrednio obserwujemy coś takiego od dłuższego czasu, ale nie za bardzo im się to wszystko spina. No i w czerwcu pojawił im się taki klops. No i co zrobił bank centralny? Wziął sobie jeszcze raz te tabelki, otworzył Excel, poszlifował i z deficytu w wysokości 1,4 miliarda dolarów zrobiła się nadwyżka w wysokości 1,2 miliardy dolarów. I to jest wspaniale, bo nagle stan się zmienił o prawie 2,6 miliardów dolarów, więc albo ktoś wcześniej upadł na klawiaturę i wiesz, mu się skasowały całe słupki i potem to odszukali,
albo mamy do czynienia z kreatywną księgowością po raz kolejny. Tak, po raz kolejny w tym jednym zestawieniu. No chyba, że przyleciało kilka samolotów z tymi obgryzanymi przez szczury dolarami z Ameryki Południowej. Może tak, 2,6 miliarda dolarów by musiało przylecieć. To takie nie małe pieniądze. Ale właśnie tak się bawimy, nie? Że ktoś przeczyta artykuł ostatni i mówi o nadwyżka, nie? A my robimy co miesiąc te zestawienia i mówimy, o, była strata, a jest teraz nadwyżka. A skąd ona się wzięła? Tylko w Rosji. A nikt nie wie. A ktoś przeliczył jeszcze raz Excel. No to albo tam ktoś jest bardzo niekompetentny i 2,6 miliarda mu się straciło, albo wiecie, no jak jest. Albo wiecie, odpowiedź jest w rozumiecie. następnym punkcie. Albo odpowiedź jest w następnym punkcie, ale to, że oprogramowanie, tak? Błąd w oprogramowaniu. No dobrze, to przechodzimy do punktu drugiego. Microsoft przestanie odnawiać licencje na oprogramowanie. Oprogramowanie Microsoftu przestanie być odnawialne dla rosyjskich firm po 30 września. Z powodu ograniczeń związanych z płatnościami na lokalne konta bankowe w Rosji, Microsoft nie będzie już przyjmował płatności za swoje usługi. Firma poinformowała, że istniejące subskrypcje będą obowiązywać do końca ich okresu, jednak nie będą przedłużane po tej dacie. Wcześniej w 2022 roku Microsoft wstrzymał sprzedaż nowych produktów. Ostatnie wydarzenia sugerują, że rosyjskie przedstawicielstwa międzynarodowych firm oraz podmioty prawne, które nie podlegały sankcjom, miały możliwość przedłużenia swoich licencji na oprogramowanie korporacji. I teraz tak, bo nie wszyscy wiedzą, co ma Microsoft. No to Windows, system operacyjny, Office, pakiet biurowy, Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Outlook to ta aplikacja do zarządzania pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami, bardzo często używana w firmach. Microsoft OneDrive, usługa chmurowa do przechowywania i udostępniania plików online, Microsoft Teams, platforma do komunikacji, współpracy zespołowej, coś jak Skype na przykład, jeżeli ktoś nie zna Teamsa, a zna Skype'a, to bardzo podobne. Microsoft Azure, platforma chmurowa do hostingu aplikacji, przechowywania danych i dostarczania różnych usług dla firm i Microsoft Edge, czyli przeglądarka internetowa. W to wszystko wchodzi też cała infrastruktura Xboxa, czyli konsoli do gier. Czyli... Ale wiesz co? Chyba jednej rzeczy zabrakło, chyba że już jej nie ma w ofercie. Było takie coś jak Microsoft Accept, czyli oprogramowanie księgowe duże, którego konkurentem bezpośrednim był SAP i tym podobne. A to nie wiem. Może trzeba by było zweryfikować. Natomiast wyobraź sobie te wszystkie małe i średnie firmy i tych ludzi, którzy się nie interesują polityką, bo to najprawdopodobniej nie będzie o tym trąbione w mediach i pewnego pięknego dnia pod koniec września przychodzą, a tam nie ma dostępu do chmury. Excel nie działa, wiesz, wszystko nie działa i jak żyć, panie, jak żyć? Znaczy to będzie, wiesz, z miesiąca na miesiąc narastało, bo ktoś będzie miał licencję do października, listopada i tak dalej, ale no... Całkiem możliwe, że ten ichniejszy Excel to będzie jakiś taki bida Excel teraz i dlatego te pomyłki się mogą zdarzać, no, jak nie będzie aktualizowany. Albo po co im Excel, jak i tak wszystko wymyślają? No. Więc wiesz, to na liczydłach też się da. Na liczydłach też się dało, tak. A jako, że gospodarka się zawija, to może wystarczą. I teraz tak, coś dla fanów twoich, takich bezpośrednich i z militarnych aspektów tej wojny. Numer 1. Sąd w Moskwie rozpatrzy pierwszą sprawę karną o naruszenie zasad obowiązku bojowego, aby odeprzeć niespodziewany atak na terytorium Rosji przeciwko 2 oficerom sił Federacji Rosyjskiej, donosi gazeta Komersant. Podpułkownik Anatolij Bondariew i major Dmitrij Dmitrakow nie byli w stanie... Dmitrakow, okej, niech będzie, nie byli w stanie zapobiec ostrzałowi przez siły zbrojne Ukrainy, ich jednostki i skład amunicji w rejonie Białgorodu, w wyniku którego zginęło 7 żołnierzy i zniszczono 15 jednostek różnego sprzętu wojskowego. I w tym momencie, jako były żołnierz, no, nawet mi ich szkoda. Bo teraz
ty to przetłumaczyłeś tak, jak tobie to zrobił tłumacz. Ja bym to powiedział, chodzi o naruszenie zasad zabezpieczenia bojowego. Zabezpieczenie bojowe to jest zespół czynności, jakie należy wykonać, zarówno celem zabezpieczenia tego, co jest, jak i pewnego też przewidywania. No i teraz, krótko mówiąc, dowalają się do 2 gości za to, że magazyny, jakie im podlegały, nie były się, kurde, w stanie, nie wiem, wziąć i przenieść w inne miejsce, żeby ich nie ostrzelano. Nie były w stanie się rozśrodkować, czyli rozśrodkować oznacza, że nie w jednym miejscu wszystko stoi na jednym placu skoncentrowane i w jednej wiacie magazynowej, Tak. tylko zrobić 15 mniejszych. Nie? No bo taki pułkownik z majorem to mają sprzęt, ludzi do takich rzeczy, żeby takie rzeczy móc właśnie robić i zabezpieczyć. Do tego wszystkiego pewnie by jeszcze powiedzieli, nie wkopał się pan w ziemię, nie wykonał indywidualnych stanowisk, w których ten cenny sprzęt, 15 jednostek, można by było zaparkować, żeby on był bardziej bezpieczny przed ewentualnym ostrzałem, tak? No a to, że akurat jest to jeden wielki plac wykonany z płyt betonowych albo wyasfaltowany, to już A ty nie wykopałeś tam bunkrów? Tak. Żeby... Okej. No Masz miałeś 16 przecież saperkę i 300 ludzi. Tak. No, Mogliście a tutaj kopać. wiesz, A ani co ludzi nie robiliście? miał, Spaliście po 6 godzin. Spaliście. nie przewidzieliście, towarzyszu, nie zachowaliście rewolucyjnej czujności. Dlatego na wszelki wypadek, dla przykładu, zostaniecie rozstrzelani. I jeszcze masz podziękować za to, że cię rozstrzelają i zapłacić koszt amunicji, żeby państwo nie czuło się, kurde, biedniejsze z tego powodu. Tak, no i wyobraź sobie sytuację teraz w przyszłości. Masz tych takich punktów, które trzeba chronić, trzeba zadbać, no setki, nie? Bo U nich tysiące. Czy nawet tysiące. I w każdej takiej małej bazie, magazynie i tak dalej, masz tam po 10, chłopa 15 i teraz ktoś tym zarządza, jakiś chłop i teraz myśli sobie, no to oni muszą to wszystko kopać. Oni muszą to rozczłonkować. Oni to muszą przenosić co 3 dni. I będziemy pisali raporty, że tu było przeniesione, tu było przeniesione. Musi być wszystko, bo jak nie, to jak wysadzą, a ja przeżyję, no to mnie wsadzą do więzienia. Do tego jeszcze wszystkiego, przy każdym przenoszeniu mogą się pojawić jakie? Straty transportowe i uboczne. Będzie czym handlować, tak? Tak. Więc jest no ciekawie. I wiesz, to najczęściej będą pewnie robili żołnierze, którzy akurat mieli się z czegoś szkolić. Tak może być. Wiesz, chcecie ćwiczyć strzelanie? Wykopcie tu 60, nie wiem, jakichś takich bunkrów z saperkami, bo to się nam bardziej przyda. Bo maszyny są potrzebne na froncie bardziej, a nie tu. Tak. Więc tak. metodą ręczną. Kopiesz stąd do jutra. Tak jest. No to takie uroki rosyjskiej armii w tym momencie. No, zaniemanie świateł można oberwać. Tak to można porównać. Nie, no to jest trochę hardcore, nie? Bo to przykra sprawa dla nich. Dla nas może mniej. Rosyjska rzeczywistość zaczyna przeskakiwać samą siebie. Tak. Ale mają jeszcze dużo wzorców ze Związku Radzieckiego do zaczerpnięcia, także spokojnie. A Maćku, a ty robisz relacje z parady? To znaczy tak, ja mam zaproszenie jutro na 18 do Polsatu, jeżeli nie zmieni się nic w tej sprawie, żeby porozmawiać o tym. Czy będę robił relacje? Nie, bo nie będzie mnie w Warszawie osobiście, więc będą relacje dostępne na różnych mediach. Będę musiał obejrzeć, żeby móc na spokojnie rozmawiać, natomiast znam już większość faktów, które powinny być tam dostępne i podawane, więc już jestem przygotowany. Czyli nasza parada będzie lepsza niż rosyjska parada? No mój drogi, ostatnio parada rosyjska to były T-34, czyli sprzęt z czasów wojny, żeby wzbudzić uczucia patriotyczne w Rosjanach, tak? Nasza parada to z kolei jest parada sprzętu wprowadzanego na nasze uzbrojenie właśnie, wystarczająco nowoczesnego, często również nowego, bo jeżeli się pojawi czy to HIMARS, czy K239, to jest to z naszego punktu widzenia nowy sprzęt. Jeżeli się pojawią elementy systemów Patriot i KAM, czyli odpowiednio projektów Wisła oraz NAREW, jeśli chodzi o naszą obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową, to też będą nowinki. A nowoczesność? Nowoczesność w postaci zmodernizowanych Leopardów,
świeżo przyjmowanych w pewnych ilościach już Abramsów w tej wersji FEP, K2. No, kraby wszyscy znamy, również K9 się pojawią. Samoloty również te gapfilery FA-50 w towarzystwie F-16. Śmigłowce, niektóre gościnnie na razie, no ale to decyzje na przykład a propos śmigłowców AH-64 Apache pojawią się w przyszłym tygodniu, jeśli chodzi o Amerykę. Nie zdążyli się uporać z tym przed naszym świętem, też mają jakiś tam okres wakacyjny, więc u nas jest pokazanie potencjału i u nas jest to na zasadzie patrzcie Polacy, co kupujemy, co robimy, żebyście się czuli bezpieczniej, tak bym to nazwał. Jednocześnie oczywiście pokazanie Rosjanom, z czym by się musieli mierzyć u nas w sytuacji, gdy pozbywamy się hurtowo starych, pamiętających czasy sowieckie wzorów sprzętu. A wiesz, że naszła mnie taka jedna konkluzja, że to będzie pierwszy raz w historii, gdy nasza parada będzie bardziej okazała niż ta rosyjska. Tak, to prawda. Od czasów zakończenia II wojny światowej nie zdarzyło się, żeby któryś z dawnych demoludów, w tym wypadku Polska, mógł mieć bogatszą paradę wojskową z jakiegoś tam najważniejszego święta wojska danego kraju niż Rosja, niż Związek Radziecki, potem jego następca, czyli Rosja. Tak to prawda. A to ja ci zdradzę mój plan, bo ja już sobie odhaczyłem wszystkie portale, takie bardzo, bardzo prorosyjskie, bo ja założę się, że tam będą bardzo soczyste artykuły na ten temat. Ale oczywiście, już popatrz, Marek się z tego śmiał, że Szwedzi zauważyli tak zwany afrykański osint. Czyli afrykański osint zauważył, że to wszystko, co jest szykowane na paradę, to nie jest na paradę. To jest całe uzbrojenie, jakie Polska będzie wysyłać do zwalczania grupy Wagnera na granicy. Trzeba powiedzieć, że na szczęście to jest przestrzelone totalnie. Takich pomysłów akurat nie ma potrzeby. Ale będzie więcej. Ja czuję aż takie mrowienie grzane na plecach, że wiesz, że będzie grzane i będą ciekawe przyrównają nas do, nie wiem, jestem pewien, że przyrównają to nawet wszystko do imprez, jakie robił Hitler przed wybuchem II wojny światowej. Kreując, kto tu jest podżegaczem wojennym. No bo w końcu ci, którzy wywołali wojnę i prowadzą ją de facto, to nie są podżegacze wojenni. Podżegaczami są ci, którzy wspierają napadniętego. No to takie normalne jest przecież. Tak jest. I myślę, że tym pozytywnym akcentem możemy zakończyć. Patrz, jak zgrabnie poszło. Godzinka. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy serdecznie. Jeśli się podobało, to zachęcamy do lajkowania, komentowania, udostępniania, do subskrybowania obydwu kanałów, czyli Kremlinka Show oraz Kapitan Lisowski, dodawania rady z reklamami i do wspierania naszych kanałów zarówno przez YouTube'a, Patronite, jak i we wszystkie inne możliwe sposoby. I pamiętajcie, ostatnio bardzo intensywnie różne trollerskie albo farmy wręcz botów atakują seryjnymi zgłoszeniami materiały zarówno na Kremlinka Show, jak i u mnie na kanale, bo najwidoczniej dosyć mocno dotykamy ważnych dla nich i prawdziwych informacji, bardzo przez to niewygodnych. W związku z tym pojawiają się takie rzeczy jak też u Marka Meissnera, shadowban na Twitterze. Trudno jest go znaleźć. Nawet my, gdzie jesteśmy znajomymi, to jak człowiek nie wpisze tagowania poprzez dokładnie wpisanie jego identyfikatora twitterowego, to nie ma szans, żeby do niego coś dotarło. Więc takie rzeczy są i firmy takie jak Twitter, YouTube pewne rzeczy robią awansem na wszelki wypadek ze względu na masowość zgłoszeń. I tu, moi drodzy, wyzwanie stoi przed wami. Trzeba na tyle mocno zwiększyć ilości subskrypcji naszych obydwu kanałów, żebyśmy byli na to mniej wrażliwi. Żebyśmy mieli opiekę indywidualną, na przykład YouTube'a, żeby oni to rozpatrywali indywidualnie i szybciej. No taka jest niestety prawda. Jeżeli wam się to wszystko podoba, co podajemy, to decyzja należy do was. Wierzę, że podejmiecie rozsądne decyzje w tym zakresie. A ja chciałem tylko dodać, że mówiliśmy o tym pokoleniu bankrutów. Jeżeli chcielibyście naprawdę sobie przejrzeć całe zestawienie, jak to wygląda, to wejdźcie na Ekonomię Rosji, tam jest ten artykuł. Myślę, że wam się spodoba, bo przeliczałem to na złotówki i porównywałem z polskimi pensjami. Więc będziecie mieli obraz tej sytuacji i
Takich informacji nie ma nigdzie w polskim internecie, bo są robione tylko u nas, bo tylko mi się chciało to zrobić. Masz dużo czasu najwidoczniej. Tak, oczywiście. Szanujmy więc ten czas. Tak, więc dzięki serdeczne, pozdrawiamy, a w przyszłym tygodniu już pewnie będzie Paweł. Tak, do usłyszenia, do zobaczenia, żegnają się Mateusz, Lech i Maciej. Ja chciałem powiedzieć. I proszę Maciej, cię, cofamy kapitan się Lisowski. I Maciej kapitan Lisowski. I Maciej kapitan Lisowski po raz trzeci. Dobra, nie zapętlamy się. Pozdrawiamy. Dzięki Cześć. serdeczne. Cześć.